być żadną czołówką. Dzień dobry, dzisiaj to jestem czołówką, ponieważ Mikołaj miał namalować, to jest ważne, miliony rysunków, które następnie Marcin miał zanimować, ale wyszło jak zwykle, ponieważ życie jest jak mięciutkie koteczki. I dlatego nie kręć tego. Cześć, witamy Was wszystkich w nowym odcinku NKT, nie kręć tego. Dzisiaj opowiemy o utworze Morowa, który właśnie dla Was skomponowaliśmy. A właściwie to Morowa Dziewica, bo tak należy rozwinąć ten tytuł. Morowa Dziewica to taka bardzo fajna, sympatyczna dziewuszka, która jeszcze nie tamtego. Ale to jest tylko jedna z definicji morowej dziewicy. Jest też inna, że jest to poddenerwowana laseczka, lekko, taka troszeczkę obruszona, która, żeby uspokoić burzę hormonów, eksterminuje masowo ludność, depopulując ją znacznie skuteczniej niż reptylianie i iluminaci razem wzięci. I my właśnie o tej dziewuszce zaśpiewaliśmy, skomponowaliśmy utwór, Kasia napisała tekst, ja go troszeczkę zmodyfikowałem, ale to Kasi był pomysł na tekst. Kasia sama opowie, skąd ten pomysł i dlaczego. Wszystko zaczęło się od tekstu, który napisałam ja. Powstał on w wyniku inspiracji grą Wiedźmin, a konkretnie historią Morowej Dziewicy z Mysiej Wieży. I okazało się zupełnie niespodziewanie, że jesteśmy w posiadaniu bardzo nietypowego materiału dokumentalnego. Zupełnie przypadkiem nagraliśmy się ukrytą, sami siebie nagraliśmy ukrytą kamerą i teraz właśnie będziecie mogli to zobaczyć. Komponujemy z reguły w ten sposób. Oczywiście sposobów jest zawsze kilka, ale akurat ten zastosowaliśmy podczas komponowania Morowej, że najpierw siadamy sobie i na wybranych instrumentach improwizujemy. Ten etap charakteryzuje się taką wolnością. Nie ograniczamy się w żaden sposób, przede wszystkim nie oceniamy tego, co robimy. Improwizujemy i te improwizacje nagrywamy, po czym dajemy sobie chwilę oddechu i wybieramy to, co jest najciekawsze. Przechodząc do drugiego etapu, podczas którego następuje edycja, wycinamy sobie to ciekawsze kąski, fajniejsze fragmenty i dalej już pracujemy w podgrupach, czyli Kasia na przykład często wymyśla melodię albo różne partie instrumentów, przesyłając mi je w postaci plików MIDI. Ja dobieram brzmienia, czasem też coś dowymyślę, potem znowu się spotykamy i omawiamy dany utwór, zastanawiając się, w czy dobrym kierunku idziemy i jak to lepiej rozwinąć. Jeżeli mamy już taki szkic, który nas zadowala, to wtedy rejestrujemy poszczególne instrumenty, jednocześnie ustalając całą strukturę utworu i całą formę. Jak mamy tą formę, to nagrywamy instrumenty i właściwie już się zaczyna taka praca realizacyjna, podczas której szlifujemy. To często odbywa się w studiu. Jak widzicie w odcinkach Nie kręć tego, jest to studio Unique Sound Studio najczęściej, ale czasem też to robimy u siebie. I w ten sposób właśnie prawie każdy utwór powstaje. I tak zagraj. Dobrze? No, tak, właśnie. To mamy. Mamy. Grałeś. Tak, te i oktawki. te oktawki zaczynają się od E. I wchodzę niżej potem, Nie. wyżej. E, G. Oktawa. Masz E. Potem G, G, G. No. I potem wchodzisz na S. S, S, B, S. To jest ten, pamiętasz, Tak, takie skoki. to jest... No. No i już. Czyli to tak lecą... Tak. Tak. Dobra, to może się uda. W związku z tematem naszego odcinka namalowałem dla Was rysunek,
który przedstawia morową dziewicę. W związku z rysowaniem, jeszcze taka mała dygresja, bardzo pozdrawiam Sylwię z warsztatu artysty.pl i chciałem powiedzieć, że stół się bardzo dobrze sprawdza i na tym właśnie stole powstał dzisiejszy rysunek. Dobra, najchętniej, żeby sobie to... Dobra. Mamy wszystko i jesteśmy na słowa. Bardzo jest mi miło poinformować, że doczekaliśmy się nowej, wspaniałej strony, Percivalowo i Percivalowo-Schuttenbachowej i Percivalowo-WHL-owej i w ogóle obejmującej wszystkie projekty, jakie mamy. Będziemy tam m.in. umieszczać teksty z płyt, także jeżeli nie znaleźliście jakichś tekstów na płycie Sława na przykład, bo nam się nie zmieściły, to tam właśnie będą. Jest, mamy to. Po pół roku walki w końcu otwieramy nasz profil na Patronite. Bardzo zapraszamy. Możecie w końcu dzielić się z nami waszymi pieniędzmi ciężko zarobionymi, a my je przeznaczymy na udoskonalenie naszych odcinków. Nie kręć tego Q&A i w międzyczasie pojawiło się kilka nowych pomysłów, o których Wam opowiemy w specjalnym filmiku, do którego link będzie poniżej, tak samo jak do profilu na Patronite. I na profilu na Patronite też zresztą będzie ten filmik i tam wszystko opowiemy, więc tu już nie będę o tym mówił. No, przecież właśnie to wymyśliłam. No to ale widzisz, jaki byłem przekonujący? What's good? Raz, dwa, trzy i... Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście nie mogłoby się obejść, żaden NKT nie mógłby się obejść bez zaproszenia na nasze koncerty. Mam nadzieję, że się zobaczymy z Wami. Przychodźcie tłumnie i zabierajcie wszystkich Wasze rodziny, dzieci, nie wiem, rodziców, dziadków, wszystkich po prostu. Bierzcie ze sobą kolegów, koleżanki i przychodźcie na drugą turę Tura oraz koncerty WHL, 2 jedyne w tym roku. To się takiej okazji nie możecie przegapić. Co mi pan tu napisał? Kopytko. Słuchajcie, pamiętacie jak mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, że zawsze jest 6 osób, które dzielą nas od kogokolwiek na świecie i że w związku z tym mamy konkurs i przedmiotem konkursu jest przekazanie nam sposobu lub adresu, żeby przekazać z kolei, żebyśmy mogli przekazać rysunek przedstawiający Kinga Diamonda i chcieliśmy go jemu samemu wręczyć i okazało się, że jest osoba, która podała nam adres i wyślemy ten rysunek. Mamy kopertę zaadresowaną, rysunek w teczce, żeby się nie pogiął i nie zniszczył, bo to w końcu idzie za ocean. Wysyłamy mu 2 płyty, żeby miał chłopak czego słuchać, żeby wiedział, że się inspirujemy. I to wszystko leci do Kinga Diamonda, a w związku z tym, że mamy gdzie to wysłać, to możemy rozstrzygnąć konkurs, a konkurs wygrał Szymon Grycho. Szymon Grycho. To on wygrał konkurs i dla niego, co było dla niego? A, dla niego jest trójpak Sław, który oczywiście jeszcze nie wyszedł. To trójpak był, tak? On jeszcze nie wyszedł, ale wyjdzie na jesień i mamy bardzo fajny pomysł na to, w jaki sposób je wydać. Tam oczywiście dla wszystkich, którzy czuli się zawiedzeni, że nie ma tekstów, ich jest po prostu strasznie dużo, ale w tym trójpaku, gdzie będą wszystkie 3 Sławy, będą wszystkie możliwe teksty, wszystkie opowieści o pieśniach. To będzie praca naprawdę taka gruntowna, szczegółowa, więc jeżeli ktoś naprawdę polubił cykl Sława i chciałby się dowiedzieć o nim więcej, no to cóż, mogę polecić tylko, a do Szymona pójdzie specjalna wersja z naszymi podpisami w zamian za wygranie konkursu.
włożyć dźwięk, dobra? Teraz rozstrzygnięcie konkursu. Pierwszy konkurs, którą płytą z kolei jest płyta Dzikie Pola. Oczywiście odpowiedzi na to pytanie jest wiele, ale my wybraliśmy odpowiedź, że 5, że to jest 5, ponieważ jakby liczymy tylko przede wszystkim liczymy oficjalne płyty i liczymy płyty Schuttenbacha. Czyli wyszło nam, że to jest 5. płyta i wygrał... Odpowiedź? Mopek, a koszulka Sława wędruje do Huor Fashmir, albo jakoś tak, za odpowiedź... Który utwór ze Sławy wydaje wam się najlepszy i dlaczego? I to dlaczego trzeba było zawrzeć w 3 słowach. No i wybraliśmy, co znając nas nie powinno nikogo dziwić, Percival, kurde, wal. A czekaj, bo jeszcze powiem. Osoby, które wygrały, piszą na adres percival@percival.pl. Tam zgłaszają, co wygrały, w jakim konkursie. Okay? I tak właśnie skomponowaliśmy Bacha. Tak. Kurczę, dobrze nam to idzie. To teraz Mozarta skomponujemy. Albo Chopina. O, skomponuj Chopina. Chopina. To był taki lekko... Intro. Lekko nowoczesny. To teraz zróbmy 2 kółka tego. Ale no dobra. Nam faktycznie wyjdzie bardziej Monty Python. Chyba nie damy rady inaczej. No ale jak gramy, to nie słychać, No że to gramy gramy. jeszcze raz. I teraz tak, kolejny nowy konkurs, specjalnie dla Was. Poniżej tego filmiku, w którym ja się właśnie teraz w tej chwili znajduję, jest link do zdjęcia, które ściągniecie sobie na swój komputer, czy telefon, czy urządzenie swoje własne, jakie tam macie. I konkurs polega na tym, żeby udostępnić to zdjęcie albo na Instagramie, albo na Facebooku razem z hashtagami. Cały opis tego, co musicie dokładnie zrobić, jest właśnie też poniżej. Sobie sprawdźcie to i wybierzemy jedną osobę, która udostępniła na Instagramie, jedną osobę z Facebooka i obie te osoby dostaną podwójną wejściówkę na jeden z koncertów WHL. No to słuchajcie, to dziękujemy bardzo, bardzo miło się dla Was przedstawiało. Mam nadzieję, że równie miło Wam się to oglądało i zapraszamy na kolejny odcinek. W ogóle będziemy mieli dla Was niespodziankę, ale to nie powiem, bo to niespodzianka, ale zapraszam na nią. Odbędzie się ta niespodzianka mniej więcej za tydzień. My będziemy w tym czasie daleko, więc nie będzie tradycyjnego odcinka Q&A, ale właśnie będzie za to niespodzianka. No i co? I do zobaczenia do następnego odcinka, w którym będzie niesamowicie dużo fajnych, kolejnych, bardzo fajnych rzeczy.